Lekcja pod tytułem Miary kątów równoległobokach. Równoległoboki już znamy. Wiemy, jak się zachowują ich przekątne. Wiemy, że przekątne równoległoboku przecinają się w połowie. A takiego specjalnego równoległoboku, który ma wszystkie boki równe, czyli tak zwanego rąbu, nie dość, że przecinają się w połowie, to jeszcze pod kątem prostym. Jakie jeszcze własności ma równoległobok? Mianowicie te własności dotyczą kątów. Popatrzmy na równoległobok. Ten kąt i ten kąt, ten kąt i ten kąt tworzą pary. Zobacz, one leżą naprzeciwko siebie, te niebieskie i te zielone. Dlaczego tworzą pary? Bo są równe. Kąty leżące naprzeciwko siebie w równoległoboku są identyczne. Czyli na przykład jeżeli ten nazwę alfa, to i ten jest alfa. Są identyczne, mają taką samą miarę, czyli tyle samo stopni. Ten nazwę beta, to i ten jest beta. Czy w rąbie tak jest? Oczywiście, że tak jest. Rąb przecież jest równoległobokiem, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta zasada miała nie obowiązywać. Czyli na przykład tu mamy parę, nazwijmy ją sobie beta, a tutaj mamy drugą parę, nazwiemy ją sobie alfa. Czyli tutaj też oczywiście pary kątów są równe. Czyli zapamiętujemy, zasada pierwsza, kąty leżące naprzeciwko siebie mają taką samą miarę, czyli są takie same, tyle samo stopni mają. Jest i druga zasada, która bardzo się przydaje w wielu zadaniach. Kąty, które leżą przy tym samym boku, czyli w tym wypadku ta alfa i ta beta, lub inaczej ta alfa i ta beta, w sumie mają 180 stopni. A więc jak dodamy alfa do beta, to dostaniemy 180 stopni. Ten do tego to jest 180. Ten do tego też jest 180. I to jest druga bardzo użyteczna zasada. Czyli po pierwsze, leżące naprzeciwko siebie są identyczne. Po drugie, suma kątów leżących przy tym samym boku jest równa 180 stopni. Tu pokazuję ten bok, ale to dotyczy każdego boku. Zobacz, ta alfa i ta beta 180 stopni będą miały. Ale przy tym boku, jak je dodamy tą alfę z tą betą, też będzie 180. Jak przy tym boku alfę z betą dodamy, też będzie 180. Jak przy tym boku dodamy alfę z betą, też będzie 180. Teraz wykorzystamy te własności do dwóch typowych zadań. Popatrz. Podaj miarę wszystkich kątów równoległoboku. Jest narysowany równoległobok, zaznaczony jest jeden kąt i powiedziane jest, ile ma stopni. No i mamy podać miary pozostałych kątów. O, zaznaczmy sobie łuki tych kątów, no i ile one mają mieć. No to po pierwsze, od razu tu można wpisać tyle samo, czyli w naszym wypadku 50, no bo korzystamy z tej pierwszej zasady, która mówi, że kąty leżące naprzeciwko siebie są równe. Jeszcze teraz musimy obliczyć jeden z tych kątów, albo ten, albo ten. Dlaczego wystarczy jeden? No bo jak policzymy jeden, to już wiemy, ile ma drugi. Właśnie z tej pierwszej zasady. Żeby policzyć któryś z tych kątów, na przykład nazwijmy ten alfa, skorzystamy z zasady drugiej, która mówi, że kąty leżące przy tym samym boku razem mają 180 stopni. A więc 50 plus alfa to jest 180. Więc wystarczy od 180 odjąć znane nam już 50 i to, co nam wyjdzie, to jest właśnie alfa. 180 minus 50 to jest 130, zatem ten kąt alfa ma dokładnie 130 stopni i możemy już wpisać w odpowiedzi 130 stopni. Skoro on ma, to ten u dołu też. I zadanie rozwiązane. Obie, jak widzisz, zasady, i ta pierwsza, i ta druga się przydały. A teraz drugi typ zadania, troszeczkę trudniejszy. No też jest powiedziane, podaj miary wszystkich kątów równoległoboku, czyli i tego, i tego, i tego, i tego. Ale żaden z nich nie jest znany, za to pokazują nam kąt, który przylega do tego kąta, nazwijmy go alfa. Przylega wzdłuż tej samej prostej. Coś ci to mówi? Zobacz, alfa i 120, dam podpowiedź, razem tworzą kąt, jaki narysowałem, półpełny, który ma 180 stopni. Jak się taka para kątów nazywa?
to są kąty przyległe. Razem mają 180 stopni. Więc jak od 180 odejmę ten kąt, czyli 120, to już wiem, ile ma alfa. No to odejmijmy. 180 minus 120 to jest 60 stopni. Czyli już znamy alfę. Świetnie. Już wiemy, że alfa ma 60 stopni. W takim razie kąt, który leży naprzeciwko, też ma 60. No i jeszcze musimy policzyć ten kąt, bądź ten, nazwijmy go beta. No wedle tej zasady, którą już znamy, tej drugiej. Od 180 odejmujemy 60, wychodzi nam 120, przypadkowo tyle samo co tutaj, ale to jest przypadek, nie sugeruj się nim. Zatem już wiemy, ile ma beta i można tą betę wpisać. Czyli tutaj jest 120, a więc i naprzeciwko u dołu też jest 120. Jak widzisz, to było trudniejsze zadanie, bo najpierw skorzystaliśmy tutaj z własności kątów przyległych. I jak już poznaliśmy jeden z kątów równoległoboku, to resztę mogliśmy sobie łatwo policzyć. Takie zadania mogą być i zapamiętaj tą zasadę. Pierwsza mówi, że te, które leżą naprzeciwko siebie, są równe. Druga mówi, że suma kątów przy tym samym boku, nieważne przy którym liczysz, pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, to jak dodasz kąty do siebie, zawsze będzie 180 stopni. I to w zwykłym równoległoboku, jak i w równoległoboku, który ma te same boki, czyli w rąbie. I koniec tej lekcji.